Witam Was wszystkich na kolejnym odcinku naszego kursu rysunku architektonicznego. Dzisiaj trochę tematów science fiction, bo zajmiemy się bazą ziemian na Marsie. Tym razem będzie bez widoków, elewacji, rzutów i tym podobnych rzeczy. Będzie bardziej szkicowo i koncepcyjnie, może też przyjemniej, ale w końcu chyba o to chodzi w tym kursie, żeby dojść do takiego swobodnego rysowania. Zaczynam od naszkicowania głównych elementów bazy, czyli przeszklonej kopuły przeznaczonej na uprawę roślin i części mieszkalnej utworzonej być może z pojazdu, którym koloniści przybyli tu z Ziemi. Na bliższym planie umieszczę też osobowy pojazd dla oddania skali całości i urozmaicenia kompozycji. Najpierw jednak pokażę, jak wykorzystać poprzednie ćwiczenie z tego kursu do narysowania kopuły złożonej ze zgrabnych trójkątów. Bardzo szkicowo zaznaczam sobie sześcian, w którego górną połowę wpisana będzie kopuła. W sześcianie rysuję dwudziestościan foremny dokładnie tak, jak robiłem to w poprzednim ćwiczeniu. Następnie każdą krawędź dwudziestościanną dzielę na 3 równe odcinki i łączę tak, by w środkach trójkątów uzyskać sześciokąty, a na stykach trójkątów pięciokąty foremne. Robię to tylko w górnej połowie dwudziestościanu, bo tylko tam będzie kopuła. Idę jeszcze krok dalej i w każdym pięciokącie i sześciokącie znajduję środek, wysuwam go nieco przed lico ściany i łączę z wierzchołkami. W ten sposób uzyskuję w miarę regularny podział sfery na trójkąty. Najbardziej konstrukcyjny etap za nami, teraz będzie już z górki. Zaznaczam sobie szkicowo wjazd do kopuły wraz z jej ścianami fundamentowymi. Aby uatrakcyjnić kompozycję, powiększam też pionowy element stacji. Tworzę go z walca nakrytego stożkiem, który następnie będę mógł wyoblić i zmodyfikować. Zaznaczam też drobniejsze elementy stacji, takie jak moduły wielofunkcyjne i zbiorniki przy kopule oraz wjazd do części mieszkalnej. Wieżowy element stacji wygląda nudno, więc teraz odetnę na jego bokach 2 symetryczne elementy i skopiuję je w perspektywie na boki, by wyglądały tak, jakby wysunęły się z głównej części. W szczelinach rysuję rury, przewody i wiele drobniejszych elementów o technicznym charakterze. Wszystko to urozmaici kompozycję i stworzy równowagę pomiędzy elementami pełnymi i ażurowymi. Podziały na części głównej uwydatniają z kolei skalę całego obiektu. Dalej z tyłu umieszczam maszt komunikacyjny, na którym zainstalowane będą anteny. Tu zaczynam od zwykłego prostopadłościanu w perspektywie, który dalej dzielę i do którego doklejam pomniejsze elementy. Aby antena satelitarna wyglądała spójnie z kopułą, znajduję w niej podziały na trójkąty równoboczne, a zewnętrznemu obrysowi nadaję kształt sześciokąta. Na najbliższym planie umieszczam pojazd. Tu też staram się o estetykę zbliżoną do pozostałych elementów kompozycji. Pojazd będzie sześciokołowy i dość przysadzisty.
Przednia szyba będzie uformowana przez dwie skośne płaszczyzny. Aby przełamać zbyt długie i nudne linie, dodaję na dachu pojazdu mniejsze elementy, które mogłyby być np. zbiornikami lub modułami komunikacji. W środku pojazdu szkicowo zaznaczam postać, która najlepiej ukaże skalę całości. Dalej czeka mnie jeszcze zagęszczenie detali elementów bazy, dodanie ramp wjazdowych, naszkicowanie podłoża oraz zasugerowanie otoczenia. Cieniowaniem chciałbym oddać charakter mrocznej i nieprzyjaznej planety, dlatego cała praca będzie raczej ciemna. To stworzy też duże możliwości dla efektownego ukazania świecenia obiektów. Aby podkreślić światło wydobywające się z okien i lamp, zestawię ze sobą obszary zupełnie białe oraz te cieniowane bardzo ciemno. Na końcu nieco przetarć gumką uwypukli wrażenie świetlistości i błyszczenia. To tyle jeśli chodzi o rysowanie bazy na Marsie. Chętnie poznałbym Wasza opinia na ten temat, jak Wam się podobał ten rysunek i w ogóle jak Wam się podoba ten kurs. Możecie pisać to wszystko w komentarzach. Ja chętnie poznam Wasze opinie, bo liczę się z nimi. Mam zaplanowane wszystko, jak to dalej ma się potoczyć, ale na pewno jestem w stanie uwzględnić wszelkie sugestie. A za tydzień rysujemy zamek. Do zobaczenia.